Witam serdecznie, Zbigniew Kipa, Autokrak z tej strony. Tematem dzisiejszego filmu będzie pompa PSG-16. Pompa PSG-16 to samochody Opla i Saaba z przedziału lat 2002-2005 z silnikami w Oplach 2.2.2.0, a w Saabach 2.2. Jeżeli chodzi o budowę pompy PSG-16, generalnie wszystkie są takie same, teoretycznie. A w praktyce pompy w Saabach w roku 2001 i 2002 różnią się software'owo oraz hardware'owo. Są minimalnie inne, inaczej programowalne, inaczej regenerowane. Jeżeli chodzi o pompę PSG-16, składa się ze sterownika dwuwtykowego. Jest to sterownik silnika, czyli nie tylko sterownik pompy, tylko sterownik silnika. Dołu, czyli całej mechaniki, sekcji tłoczącej, tłoczka nastawnika, no oraz tutaj wałka, który napędzany jest od koła rozrządu. Piętą achillesową tych pomp jest nagminnie psujący się sterownik silnika. Tutaj wewnątrz sterownika są takie hybrydowe, bardzo cieniutkie, mikroskopijne, można powiedzieć, łączenia pomiędzy elementami, które pod wpływem drgań ulegają usterce. Czasami jest to kwestia wieku, czasami jest to kwestia pomocy różnych innych elementów. Też oczywiście możemy te elementy, czyli ten sterownik, naprawić. Następny temat to nagminnie upalające się tranzystory przestawiacza kąta wtrysku. Jest to spowodowane z reguły usterką mechaniczną w pompie. Co za tym idzie, sama naprawa elektroniki wystarcza z reguły na niedługo. Jeszcze jedną taką ważną rzeczą, która często ulega awarii, to jest czujnik Hala, który tutaj jest podpięty akuratnie pod tą zatyczką, podlutowany do sterownika, który szczytuje prędkość obrotową tejże pompy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak zapowietrzanie, układ paliwowy cały jest dosyć taki narażony na zapowietrzanie, nie ma pompki w baku, tym samym bardzo często ulega awarii i pęcherzyki powietrza przedostające się do tej pompy, no niestety po jakimś czasie zabijają ją. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o budowę pompy PSG-16. Jeżeli chodzi o naprawę takiej pompy, oczywiście demontaż. Oczywiście, jeżeli wysyłamy ją, to pakujemy w elementy takie, osłaniając ją, żeby nie uszkodzić sterownika. Mamy po prostu nagminne pompy, które zostały do nas wysłane. Kurierzy wiadomo jak z paczkami postępują, może nie wszyscy, ale często się zdarza, że paczka została rzucona, uderzy w krawędź tutaj takiego korpusu sterownika, no i niestety sterownik jest, można powiedzieć, nie zawsze, ale często do wyrzucenia. Jeżeli chodzi o naprawę takich pomp, to oczywiście naprawa elektroniki, programowanie. Jeżeli chodzi o zmiana z oprogramowania z Opla do Saaba, z Saaba do Opla, oczywiście rozmawiamy o tych sterownikach, które są w wersji 14.01, czyli takie same w Oplu i w Saabie, czyli po 2002 roku. A jeżeli chodzi o pompy Saaba 2001-2002, również możemy sklonować, ale oczywiście tylko do takich pomp, czyli pomiędzy takimi sterownikami o tej samej architekturze oprogramowania. Jeżeli chodzi o regenerację takiej pompy, czyli możemy wymienić sterownik, możemy wymienić czujnik Hala, możemy całą pompę rozebrać, zweryfikować, wymienić elementy sekcji tłoczącej, możemy wymienić elementy pompy przetłaczającej czy nastawnik kąta. Jeżeli korpus jest przytarty, to niestety nie ma technologii frezowania ani technologii naprawy takiego korpusu. Korpus jest do wyrzucenia, robimy na innym korpusie pompę wtryskową wtedy. Jeżeli chodzi o sprawdzenie pompy, również mamy możliwość sprawdzenia wszystkich parametrów działania pompy oraz wszystkich jej parametrów. Robimy to na stanowisku, które sami wymyśliliśmy, bo jak wiemy, Bosch nie udostępnił technologii naprawy takich pomp, jak i części zamiennych. Wynika to z tego, że General Motors odkupił pompę wraz z całą technologią i Bosch nie miał możliwości robienia
regeneracji takich pomp. Jeżeli chodzi o żywotność pompy po regeneracji, pompy chodzą długo i szczęśliwie, jeżeli są traktowane należycie, czyli jeżeli będzie ich dobra jakość paliwa, jeżeli będą wymieniane regularnie filtry paliwa. Filtr paliwa, jeszcze raz powtarzam, nie ma możliwości, żeby po wymianie filtra paliwa układ się zapowietrzył. Jeżeli się zapowietrzył, to znaczy, że filtr został nieprawidłowo wymieniony. I są takie możliwości, żeby wymienić filtr paliwa jak i w Zafirze, tak i w Vectrze czy w Sabie. W Vectrze, jak i w Sabie jest troszeczkę ciężej ze względu na to, że przewody są sztywne. Użyto przewodów Tekalana i są one dosyć trudne choćby nawet do zaciśnięcia, ale są metody takie, żeby wymienić ten filtr paliwa, żeby paliwo w pompie zostało, jak i w przewodach, a pompa się nie zapowietrzyła. Jeżeli chodzi o modyfikacje elektroniczne, jakie możemy wykonać w takiej pompie, takim najczęściej psującym się elementem to zawór EGR. Zawór EGR to jest takie ustroicielstwo, które mieszka sobie w kolektorze ssącym. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to zamontowane tutaj w kolektorze i bardzo często ulega awarii. Jest to dosyć drogi element, który wcale nie zwiększa żywotności silnika, wręcz odwrotnie. Ogromny nagar, jaki gromadzi się tutaj w kolektorze ssącym, nie wpływa pozytywnie na pracę ani na jakość pracy silnika, jak również na spalanie. I taki zawór możemy wyprogramować w pozycji zamkniętej, wtykę od tego zaworu odpinamy i samochód jeździ bez zaworu EGR. Również możemy wyprogramować ten zawór w pojazdach Saba z 2001 i 2002 roku, gdzie przypuszczam, że jeszcze nikt w Polsce tego nie zrobił i szybko nie zrobi. Przypomnę nadmienię tylko, że jeszcze zanim wprowadzono urządzenia, które czytają zawartość oprogramowania, byliśmy jedną z firm z pierwszych, która taki zawór wyprogramowała. Ale tutaj nie chodzi o chwalenie się, ważne, żeby klient był zadowolony. Jeżeli chodzi o następny problem, jaki napotykają klienci użytkujący samochód z taką pompą PSG 16, to problem z dawką rozruchową. Samochód ciężko zapala w przedziale temperatury od 0 do 5-10 stopni, albo samochód zapala rano idealnie na strzała. Klient jedzie 2 km, wychodzi do sklepu, za 10 minut czy za 5 minut próbuje palić, samochód nie może odpalić. Też jest to problem z oprogramowaniem. Możemy takie oprogramowanie edytować i dzięki temu samochód zacznie palić normalnie. Można użyć tam różnych oszustw, ale to nie uważam, że jest tak dobre jak poprawienie oprogramowania, które wymyśliło General Motors czy tam Bosch. Następnym tematem to będzie czujnik Elobau. We Vectrach C oraz we Frontierach do układu elektronicznego dołączono czujnik przepustnicy. Tutaj dochodzi powietrze do kolektora, do takiego kolanka i tutaj jest przepustnica. Ten czujnik Elobau nie jest niczym innym jak zwykłym potencjometrem, który sprawdza położenie tejże przepustnicy. Jest to element zbędny, jak zresztą widzimy inne samochody z silnikiem 2.2 czy tam 2.0 nawet nie mają tej przepustnicy czy tego czujnika Elobau. Tym samym można go usunąć elektronicznie, co też potrafimy zrobić bez najmniejszego problemu. Następny temat to klapy w kolektorze ssącym. Tak właśnie wygląda kolektorek, to jest jedna jego część. Tutaj właśnie jest zawór EGR-u. Tu jest wnętrze tego kolektora, a w drugiej części znajdują się takie eleganckie klapki. Te klapki przez całe swoje życie napotykają na opór związany z nagarem, jaki się tutaj z biegiem czasu nawarstwia. Ten nagar spowodowany jest mieszaniem się powietrza ciepłego wydostającego się z zaworu EGR, gdyż to są spaliny, czyli niewielka ilość spalin mieszając się z tą mieszanką, która do kolektora dochodzi,
prowadzi do nadmiernego, powiedziałbym, osadzania się nagaru w tym kolektorze, co w konsekwencji powoduje, że te klapki, napotykając na opór, po pewnym czasie potrafią się urwać. Jak tu widać, one są zgrzane, mają zgrzewy, te zgrzewy puszczają. Wszyscy chyba wiemy, jakie konsekwencje to może mieć dla silnika. Jeżeli chodzi o wyprogramowanie takich klap, to można powiedzieć, że jest to dwuetapowe, czyli tutaj mamy elektrozaworek, który nimi steruje i usuwamy tenże elektrozaworek z pamięci sterownika silnika, czyli z pompy PSG-16. No i jest kwestia później jeszcze doprowadzenia tego kolektora do takiego stanu, żeby tych klap fizycznie nie było, czyli usuwamy fizycznie jeszcze klapy całkowicie z kolektora. I wtedy przy wyłączonym zaworze GR czyste powietrze dochodzi do silnika. Następna modyfikacja, o jakiej możemy porozmawiać przy pompie PSG-16, to problem z błędem P0234. Błąd P0234, czyli wartość ciśnienia turbosprężarki, odchylenie ujemne. Tak brzmi dokładnie błąd. I na tą okoliczność często wymienia się pół silnika, a usterka dalej nie ustępuje. Usterka P0234 najczęściej pojawia się przy podjeździe pod taką średnią górkę na wysokich biegach, przy dohamowywaniu silnikiem z wysokich biegów. Najłatwiej jest wywołać ten błąd na piątce, ustawić około 1000-1200 obrotów i na prostym odcinku drogi wcisnąć pedał gazu do spodu. Przy około 2300 obrotów, 2500 obrotów automatycznie zapala się kontrolka oraz tryb awaryjny. Samochód przechodzi w tryb awaryjny i po podpięciu pod komputer wyświetla się nam błąd P0234. Jest to kwestia mechanicznej usterki w turbosprężarce, ale również jest to problem software'owy wewnątrz sterownika i też możemy ten problem rozwiązać. I tutaj przy okazji można byłoby wspomnieć, że jesteśmy w stanie również zmienić turbo z 2.0 do 2.2, czyli bez geometrii zmiennej na geometrię zmienną, oraz mieliśmy już kilka takich modyfikacji, gdzie zakładaliśmy większe koło kompresji do turbosprężarki i efekt uzyskany to był do 170 koni z takiego silnika 2.2, więc myślę, że efekt imponujący. Co generalnie zrobić, żeby ten układ paliwowy służył nam dosyć długo i szczęśliwie? Jeżeli chodzi o samą pompę, to tak jak mówiłem, wymiana filtra paliwa w taki sposób, aby samochód się nie zapowietrzył, czyli układ paliwowy żeby się nie zapowietrzył. Jeżeli chodzi o jakość paliwa, no to markowe stacje na pewno nas tutaj mogą ustrzec przed jakimiś awariami spowodowanymi złą jakością paliwa. Jeżeli chodzi o naprawę układu paliwowego, to przede wszystkim trawersy wtryskiwaczy. Sprawdzamy wakuometrem, czy trawersy wtryskiwaczy są szczelne. Następna sprawa, nagminnie pękające przewody elastyczne przelewów. Też wymieniamy przy wymianie pompy wtryskowej lub nawet przy wymianie filtra paliwa przy okazji. Jeżeli chodzi o zapowietrzenie takiej pompy, jeżeli dojdzie już do takiej sytuacji, czy na przykład montujemy taką pompę, zakręcamy przewody paliwowe, przy wtryskiwaczach popuszczamy te przewody. Jest kilka sposobów. Możemy zasysać paliwo przelewem, ale uważam, że wiele lepszym sposobem jest wywołanie ciśnienia w zbiorniku paliwa i w momencie, kiedy tutaj do zasilania, co by ciekawe, że przewód zasilający jest o mniejszej średnicy, przewód powrotu jest o większej średnicy, jeżeli na przewodzie zasilającym, dzięki wywołanemu ciśnieniu w baku, paliwo dojdzie nam bez powietrza, zakręcamy i kręcimy wałem korbowym delikatnie powoli i każda sekcja puszcza nam powoli paliwo na wtryski. I dzięki temu odpowietrza się nam, oprócz tego, że paliwo dochodzi tutaj do samej pompy, to odpowietrza się nam pompa przetłaczająca, paliwo przechodzi przez całą pompę i przechodzi nam do przewodów paliwowych, aż tutaj do samych wtryskiwaczy. Tym samym ta pompa wtedy będzie bardzo, bardzo dobrze odpowietrzona.
i można powiedzieć, że odpali na strzała. A jeżeli my ją będziemy chełtać, kręcić, na plaku nie daj Boże palić, to gwarantuję, że żywotność takiej pompy się zmniejszy, drastycznie. Co jeszcze związanego z pompą, z utrzymaniem tego układu paliwowego? Na pewno nie zaszkodzi wlewanie miksolu. Uważam, że skoro smaruje miksol, smaruje układ korbowy w silnikach dwusuwowych, tak samo będzie smarował w takich pompach wtryskowych. Bynajmniej z doświadczenia wiemy, że klienci, którzy stosowali miksol do paliwa, mają wiele wyższe przebiegi w pojazdach bez awarii. Jeżeli mają Państwo problem z zapalaniem pojazdu wyposażonego w taką pompę, to prawdopodobnie mamy problemy z przelewami na trawersach wtryskiwaczy, gdyż to paliwo zaraz zasysa powietrze i za chwileńkę pompa nie ma paliwa i nie tłoczy go. Jeżeli samochód zapali i po 10 sekundach zgaśnie, to przypuszczalnie, moim zdaniem, mamy problem z nieszczelnym filtrem lub okolicą filtra paliwa, gdyż w tej rurce paliwowej, zanim to wszystko z tego filtra paliwa dotrze, to zejdzie właśnie akuratnie z paręnaście sekund. Więc to jest też taka sprawa. Jeżeli ten samochód rzeczywiście zapala i gaśnie, warto sprawdzić w bardzo prosty sposób. Jeżeli zaparkujemy samochodem przodem do góry i samochód nam po nocy nie zapala albo ma problemy z zapalaniem, a następnie zrobimy odwrotnie, zaparkujemy przodem w dół, czyli bak będzie wyżej, a cała ta pompa, układ paliwowy będzie niżej i samochód zapala nam elegancko, bez najmniejszych problemów, to jest 100% pewność, że mamy usterkę nieszczelności układu paliwowego. Jak wynika z naszego doświadczenia, największym problemem dla wszystkich mechaników jest montaż najprostszej rzeczy w tej pompie wtryskowej, czyli po zamontowaniu założenie wtyczki z instalacji elektrycznej. Najczęściej mechanicy biorą pompę ze względu na to, że jest najwygodniej w ten sposób, dotykając pinów wewnątrz wtyczki. Następnie zakładają wtyczkę i na siłę zaciskają tutaj tą dźwignię. Każdy pin, który został wcześniej dotknięty, delikatnie ugięty, zostaje urwany lub ugięty w taki sposób, że nie łączy w ogóle z wtyczką. A co za tym idzie, pojawiają się błędy. Podstawową sprawą przy montażu jest to dosyć proste. Zakładamy przede wszystkim po zamontowaniu pompy lustereczko, sprawdzamy sobie z jednej i z drugiej strony, czy wszystkie piny są równo. Zakładamy wtyczkę i delikatnie, do pierwszego momentu, jeżeli ta wtyczka w pierwszym momencie napotka jakikolwiek opór, to nie pchamy na siłę, tylko wyciągamy i sprawdzamy ponownie. A jeżeli nie napotyka oporu, to można powiedzieć, że delikatnie tylko dotykając, naciskając na tą dźwignię, wtyczka się zamyka. I myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, z którymi bardzo często serwisy mają problemy. Więc jeżeli posiadacie Państwo samochód wyposażony w pompę PSG-16, zapraszamy serdecznie na naprawę tego układu paliwowego, regenerację pompy czy na modyfikację oprogramowania. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję. Do widzenia.